Seria Gothic oferuje wiele ścieżek rozwoju bohatera. Działa to na prostej zasadzie wyboru gildii, czy tak jak w przypadku pierwszej części obozu. Po dołączeniu otrzymujemy dostęp do unikalnych i dostępnych tylko dla tej frakcji nauczycieli czy sprzętu. Fabuła też ma nieco inny bieg zależnie od wybranej przez nas ścieżki, bo mimo iż finalnie i tak zostajemy półbogiem zabijającym wszystko jednym uderzeniem, tak droga do tejże potęgi jest inna zależnie od ścieżki, jaką obraliśmy na wczesnym etapie gry. Pośród fanów od lat wrze dyskusja, która ścieżka jest tą kanoniczną, a dyskusje te są wręcz komiczne, bo mają podłoże czysto fanatyczne. Jeśli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, to pewnie wiecie, że ja osobiście należę do obozu antyfanatycznych odbiorców Gothica. To też ten materiał to czysta analiza fabuły sagi pod względem zachowań głównego bohatera z dużym naciskiem na jego zachowania i wybory. Tak więc spokojnie. Nie mam zamiaru tutaj nikogo obrażać, że jeśli wybrałeś przykładowo ścieżkę maga w drugim Gothicu, to jesteś popierdółka, a nie fan Gothica. A to, że masz przegrane 700 godzin w Gothicach, to i tak to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak się nie znasz. Na sam koniec wstępu jeszcze małe info dla fanów Kronik Brytany. Wiem, że wielu z was mnie prosiło, bym nagrał coś jeszcze z Kronik. Także idąc za waszą prośbą, w produkcji znajdują się dwa materiały, które wkrótce trafią na kanał, także macie na co czekać. Tymczasem my zaczynamy materiał od technicznej strony, bo w tym miejscu możecie zapytać: hej Xen, co ma kanon do Gothica? Jeśli jest kilka ścieżek rozwoju i każda kończy się tak samo, niezależnie od wybranej ścieżki. Ano tyle, że analizując fabułę Gothica można wysunąć mniej lub bardziej jednoznaczne przesłanki za tym, jaka mogła być główna linia fabularna rozwoju bohatera. Innymi słowy, w kierunku których ludzi nasz bohater bardziej się zwrócił. Tak więc w tym materiale porozmawiamy o najbardziej prawdopodobnej linii fabularnej, jaką podążyłby główny bohater serii Gothic. Analizę zaczniemy nietypowo, bo od komiksu. Dlaczego właśnie od niego? Ano właśnie dlatego, że jest on kanoniczny. Mimo iż na komiksowych stronach możemy zobaczyć dziwne rzeczy, to nawiązuje on bezpośrednio do świata Gothic i opowiada o wydarzeniach przed zrzuceniem bohatera za barierę. Tutaj pewnie wielu z was zachodzi w myśl, dlaczego zaczynamy analizę od komiksu, skoro nie ma w nim nawet wzmianki o bohaterze, ale jest ku temu jeden prosty powód. Ponieważ szersze spektrum informacji o świecie pozwoli nam lepiej zrozumieć takie, a nie inne wybory. No ale do konkretów. Komiks w dużym skrócie opowiada o przyjaciołach zrzuconych za barierę. I mimo iż trafiają oni do różnych obozów i mają różne charaktery, to łączy ich jednak nierozłączna przyjaźń. Sam komiks, mimo iż wspomniałem, że opowiada o każdym z trzech obozów, to skupia się głównie na starym obozie i magnatach. Daje już nam tu małą sugestię, choć myślę, że nieistotną, ponieważ raczej wszyscy dobrze wiemy, który obóz w pierwszej części sagi jest najważniejszy. Także płynnie przechodzimy do pierwszej części Gothica. Nasz bohater zostaje zrzucony za barierę przez oddział strażników z magiem ognia na czele. Po upadku wita nas klasyczne przywitanie znane z polskich wesel, a następnie mamy dyskusję z pijanym wujkiem, który tłumaczy nam sens naszego istnienia. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Dla mnie wódeczka. Tutaj kolejne nawiązanie ze starym obozem, bo dopiero co zaczęliśmy grę, a z każdej strony jesteśmy otoczeni przez członków starego obozu. Idąc dalej, mamy przecież charakterystycznego Diego, który od pierwszych chwil gry staje się kimś w rodzaju naszego mentora, a zarazem przyjaciela. To właśnie on wprowadza nas w świat gry, informując nas o wszystkim, co dzieje się w kolonii. Diego też informuje nas, że najlepiej wyjdziemy dołączając do starego obozu. Co z perspektywy weterana Gothica może i nie wygląda do końca kolorowo, ale z perspektywy nowego gracza, jak i logicznego podejścia do sytuacji, ta opcja wydaje się najrozsądniejszym pomysłem. No bo w końcu jesteśmy w kolonii karnej, czyli jakby nie było w więzieniu, a w więzieniu pełnym wrogów warto podążać za osobą, która jako jedyna wydaje się przyjaźnie do nas nastawiona. Znaczy to tylko moje domysły, bo tak naprawdę ja jeszcze nigdy nie byłem w więzieniu, także no. Nie możemy natomiast zapomnieć, że w drodze z placu wymian do starego obozu spotykamy dwóch myśliwych z nowego obozu, którzy zachowują się wręcz stereotypowo, jak ludzie z tamtejszych stron. Mam tu na myśli ich złodziejskie zachowanie i lekką nutę wyższości nad innymi w ich głosie, zwłaszcza gdy porównują się do brudasów ze starego obozu. Finalnie, jeśli oczywiście nigdzie nie zbłądziliśmy po drodze, to trafiamy kolejny raz na Diego, który tym razem już w obozie, siedząc na swojej ulubionej ławeczce, jaśnie i szczegółowo wyjawia nam, jak to wszystko działa oraz kto w ogóle liczy się pod magiczną barierą. Diego też mówi nam, że pozostałe obozy to skupiska głupców, gdzie na bagnie sekciarze jedyne co robią to walą bagietne ziele w żyłę i modlą się do wymyślonego boga. Zaś szkodniki z nowego obozu rozpaczliwie szukają ratunku w detonacji kopca rudy. Słysząc takie słowa od przypomnijmy, pierwszego przyjaznego nam człowieka, który notabene nas uratował od pobicia, możemy wywnioskować, że nasz bohater i pewnie tak samo jak i my w takiej sytuacji dołączylibyśmy do starego. Bo co prawda nie był to obóz bez wad, aczkolwiek na tle pozostałych był znacznie od nich lepszy. Bezimienny nie miał charakteru naćpuna, a jego jedynym celem, jakim oczywiście było wydostanie się z kolonii, kłócił się ze stylem życia, jaki mieli mieszkańcy obozu na bagnie. Ale co z nowym obozem, zapytacie? Nowy obóz przecież też chciał wolności i jako jedyny z trzech dążył do tego, by faktycznie jakiś plan w tym kierunku realizować. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, Bezzy nikogo nie znał poza Diego. Ryzykować wędrówkę w niebezpieczne lasy pełne dzikich zwierząt tylko po to, by sprawdzić, czy w tamtym drugim obozie też będzie ktoś tak przyjazny jak Diego, nie wchodzi w grę. Dlatego też osobiście uważam, że fabularnie Bezimienny dołącza właśnie do starego obozu, gdzie u boku Diego stara się przeżyć otoczony przez największe szumowiny, jakie tylko Robar był w stanie skazać i zrzucić do kolonii karnej. Nie jestem w tym pomyśle osamotniony, bo pytając was jakiś czas temu, co wy myślicie, to znaczna większość z was zdecydowała tak samo. Miejsce Bezimiennego jest w starym obozie.
Teraz płynnie powinniśmy przejść do Gothica 2, ale zostaje nam przecież jeszcze jedna kanoniczna kwestia do podjęcia, ponieważ wybory w jedynce przecież nie kończą się na wybraniu obozu, ponieważ pozostał nam wybór profesji dla naszego bohatera. I tutaj będzie krótko zwięźlej na temat, bo w tym przypadku akurat nie ma większego pola manewru, a fabularnie jesteśmy w stanie wywnioskować bardzo wiele w tej kwestii. Kim zatem powinien zostać bezimienny po dołączeniu do starego obozu? Oczywiście cieniem, bo to pierwszy i kluczowy etap, nazwijmy to, rozwoju kariery naszego bohatera. Drugim krokiem jest wybranie, czy chcemy dołączyć do straży, czy dołączyć do magów. I tutaj, jak już wspomniałem wcześniej, wybór jest oczywisty. Bezimienny niejednokrotnie na łamach sagi pokazywał swoje nastawienie do wiary czy bogów. Inosie, obdarz mnie swą łaską i tak dalej. No, to chyba ostatni raz. Nie chcę w tym miejscu powiedzieć, że miał totalnie wywalone na wiarę, ale bardzo daleko mu było do osoby cichej, spokojnej i wierzącej. Ludzie wiary, czy to Inosa czy Adanosa, wiedli raczej spokojne i stonowane życie klasztorne. Bezimienny nijak do takiego stylu życia nie pasuje. Dużo bardziej pasuje do niego profesja strażnika, choć szczerze, ta profesja powinna mieć nazwę człowiek od brudnej roboty. A co z późniejszym obrotem spraw i propozycją dołączenia do nowego obozu jako najemnik? Moim skromnym zdaniem fabularnie powinien przystać wtedy na propozycję Lee, bo kim właśnie Bezzy był przez ten cały czas? Właśnie najemnikiem na usługach dziesiątek osób, także przyjęcie oficjalnego tytułu najemnika po tych wszystkich zleceniach to po prostu kwestia formalności. Gothic 2 idzie za przykładem starszej siostry i daje nam do wyboru kolejny raz 3 ścieżki rozwoju naszego bohatera. Bowiem bezimienny może stać się wiernym sługą Inosa i jako strażnik prawa, a następnie godny paladyn strzec prawa i sprawiedliwości na usługach króla. Podobnym wyborem jest klasztor, a co za tym idzie bezimienny jako mag ognia. Tutaj też nasz bohater wybiera ścieżkę Inosa i jako oddany sługa wiernie wykonuje obowiązki klasztorne. Trzecią, a zarazem ostatnią opcją są najemnicy, których wynajął jeden z właścicieli ziemskich do ochrony swojej farmy. Pośród nich możemy spotkać bardzo wiele znanych nam osób. Ponadto przewodzi nimi nikt inny jak Lee, który udzielił nam azylu ostatnim razem, gdy stary obóz kopnął nas w dupę. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! Pokrótce wyjaśniliśmy sobie, jakie wybory stawia przed nami druga część sagi. Zastanówmy się teraz, jakie opcje tak naprawdę przed nami stoją. Wiadome jest, że armia orków zalała górniczą dolinę i to prawdopodobnie kwestia czasu, aż zajmą resztę wyspy. Paladyni przybyli, by nadzorować wydobycie rudy. Po sprawdzeniu sytuacji i zebraniu całego cennego surowca, mieli jedynym dostępnym statkiem wrócić do królestwa. Dobrze jednak wiemy, że plan nie poszedł po ich myśli i głównodowodzący postanowił uratować swoich braci, którzy utknęli w oblężonym zamku górniczej doliny. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo plan Lee był zgoła inny. Celem Lee była ucieczka z wyspy. To też wszelkimi dostępnymi środkami starał się zdobyć jedyny dostępny statek w całym porcie, by za jego pomocą uratować siebie i swoich ludzi. Nie można w tym miejscu zapomnieć, kim tak naprawdę był Lee przed zrzuceniem za barierę, bo był on prawą ręką króla i najlepszym strategiem i generałem królestwa. Jako jeden z niewielu wiedział, jakie są szanse zwycięstwa z armią orków przez niedoświadczonych cywili, czy mały oddział paladynów stacjonujących właśnie w Korinis. Lee wiedział, że jedyną opcją jest ucieczka i to właśnie zamierzał zrobić. Wróćmy teraz do tematu. Bezimienny na własne oczy widział, co stało się z Górniczą Doliną i jak potężne oddziały tam stacjonują. To też jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji było dołączenie do kogoś, kto rozumie powagę sytuacji i nie stara się zgrywać bohatera, a po prostu stara się przeżyć. Taką osobą był właśnie Lee i jego oddział najemników, dlatego moim zdaniem kanonicznie Bezimienny dołącza właśnie do nich. Dodajmy do tego fakt, że Bezimienny miał już przyjemność z nimi wcześniej pracować oraz w pewnym sensie już mógł im ufać, bo przecież razem wydostali się z kolonii. Tak jak mówiłem wcześniej, Bezimienny nigdy nie był osobą religijną, a pozostałe dwie frakcje właśnie mocno z religią są związane, dlatego z miejsca jesteśmy w stanie je wykluczyć. Najemnicy czy później łowcy smoków to idealne miejsce dla naszego głównego bohatera, bo kolejny raz łazimy po całej wyspie wykonując typowe dla najemników zlecenia, czy w późniejszym etapie zabijamy smoki. Bezimienny jako najemnik pasuje idealnie, zarówno w pierwszej jak i drugiej części, z tym wyjątkiem, że w jedynce fabularnie dołącza do nich dopiero pod sam koniec rozgrywki. A co z trzecią częścią? Jakie tam powinniśmy wybrać kanoniczne wybory? O tym mówiłem dużo w innym materiale, zachęcam do obejrzenia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Finalnie, według mnie, wygląda to właśnie tak. I znów nie wymyśliłem czegoś kuriozalnie dziwnego, bo tak jak i poprzednio, większość z was podobnie patrzy na sagę i kanoniczne wybory naszego bohatera. Większość z was wybrała, że Bezzy powinien w drugiej części dołączyć do Lee i jego najemników. I ja całkowicie zgadzam się z waszym wyborem. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że nakłoniłem cię do ewentualnych przemyśleń i zmiany swojego światopoglądu na temat tego, jaką ścieżką w rozwoju fabularnie powinien podążyć główny bohater sagi Gothic. No chyba, że ty masz inne spojrzenie na ten temat. W takim wypadku komentarze są do twojej dyspozycji, więc śmiało podziel się tym, jak ty to widzisz. Jak zawsze zachęcam do śledzenia kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia niebawem.